Siemaneczko, z tej strony Anioł, witam Cię serdecznie na kanale. W tym odcinku przyjrzymy się najnowszemu behemotowi, czyli Charybdzie. Tutaj na samym starcie mega ciekawostka dla Was. Charybda w mitologii greckiej istnieje. Z tego co przeczytałem tak na szybko, Charybda miała swojego wspólnika, którym jest Scylla, albo Scylla, który również był potworem morskim. Tutaj na obrazku właśnie macie Charybdę oraz Scyllę. No i teraz pytanie dla Was. Który z tych dwóch potworów to Charybda, który to Scylla? Zdaję sobie sprawę, że to pytanie dla graczy Call of Dragons było bardzo podchwytliwe, z tego względu, że dla nas na pierwszy rzut oka Charybdą powinien być ten potwór po prawej stronie. No, nic bardziej mylnego. Minuta researchu wystarczyła, żeby zobaczyć, jak wygląda Charybda, jak wygląda Scylla, albo Scylla, tutaj wam nie powiem. Są różne źródła. Ten potwór morski, który wygląda jak wir, to Charybda, natomiast Scylla jest tym potworem, który przypomina naszą Charybdę z Call of Dragons, ten potwór, który ma wiele głów. Tutaj właśnie macie Charybdę, tutaj macie Scyllę albo Scyllę. W każdym razie deweloperzy lekko się pomylili z nadaniem nazwy, ale nie przeszkodzi nam to, żebyśmy poznali umiejętności naszej tutaj Charybdy. Charybda ma 3 główne umiejętności, które mamy tutaj, więc nie ma tak naprawdę dużo do nauki, nie ma dużo do czytania. Pomimo tylko 3 umiejętności tak naprawdę specjalnych jest to behemoth bardzo ciekawy, porównywalny do tego smoka czy do tego zębatkowego strażnika. Także naprawdę fajny behemoth. Dzięki temu, że nie zrobiliśmy tego behemota idealnie tak od początku, mamy super materiał, na którym będziemy mogli popracować. Super materiał do nauki, bo możemy poznać wszystkie jego umiejętności. Także zanim przejdziemy do oglądania, przypominam o pozostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robisz. No i widzimy się w leżu. Teraz jesteśmy w leżu, jest to podejście pod behemota zwykłego, więc tutaj nie będzie większych problemów. Na zwykłego behemota, jeśli macie jednostki T5, dużo jednostek T5 w waszym przymierzu, no to wystarczy wejść do tego leża w nawet, nie wiem, 20 osób i spokojnie byście sobie z takim behemotem poradzili. Zwykłe wersje behemotów są naprawdę bardzo proste, a jeśli byście sobie nie poradzili jakimś cudem z tym behemotem, no to zawsze możecie poczekać kilka dni, bo jak dobrze pamiętacie, co jakiś czas behemot otrzymuje o 10% więcej obrażeń, maksymalnie do plus 50% więcej obrażeń od każdego legionu w leżu. Więc prędzej czy później, naprawdę nawet w 10 osób myślę, że zwykłego behemota każde przymierze byłoby w stanie zrobić. To był mój pierwszy behemot z jednostkami T5. No i jak widzimy, jestem dosyć wysoko w obrażeniach. Wiem, że niektórzy mają te jednostki T5 tak długi czas, że już ich nie doceniają. W każdym razie ja mam je od niedawna i naprawdę jeszcze do tego momentu się nimi jaram. Ale to nie jest film o jednostkach T5, przejdźmy do wersji elitarnej. Dobra, mamy 40 osób na 40, Ichnes był ostatni. W lewym górnym rogu oczywiście macie tutaj 39 na 40, ale to było zanim Ichnes wszedł do leża. Dobra, Moon zaczął. My również zaczynamy. Carol tam z tyłu walczy kawalerią. Oczywiście kawalerii nie polecam brać na behemoty z tego względu, że otrzymujecie obrażeniami obszarowymi od behemotów. Wyobraźcie sobie, że każdy przyszedł jednostkami kawalerii, no to wtedy absolutnie nie mielibyście szansy na żaden rekord, na żadną ramkę, no bo wszyscy bylibyście bardzo mocno obici. Dlatego na behemoty z reguły tylko łucznicy, czasem magowie jak są wymagani, ale przychodząc łucznikami na pewno nie popełnicie błędu. Teraz na ekranie widzicie niebieskie bąbelki, które podążają w kierunku hydry. Jeśli taki bąbelek zetknie się z hydrą, wtedy wszyscy w leżu otrzymają obrażenia o wysokości 15% maksymalnej pojemności legionu. Widzieliście, że ja wszedłem w jeden ten bąbelek, dlatego moje zdrowie dosyć mocno spadło. No ale widziałem, że nikt nie ruszał w kierunku tego bąbelka, więc ktoś musiał się poświęcić. W tym momencie nad niektórymi legionami widzicie takie czerwone znaczki. Albo niebieskie, tak? Te znaczki są różne. Między nimi jest taka biała linia. No i ta linia jest jednym z najważniejszych momentów na tym behemocie. Po pierwsze, za pomocą tej linii możecie niszczyć filary, więc ustawiajcie się tak, żeby ten filar zniszczyć, naprawdę polecam to robić.
Po drugie, co jest bardzo istotne, wasi sojusznicy powinni z tej linii schodzić, no bo jeśli z tej linii nie zejdą, otrzymają całkiem spore obrażenia o wysokości 50% maksymalnej liczby pojemności Legionu. Na ekranie macie również bańki, osoby uwięzione w tych bańkach nie mogą się ruszyć. Oczywiście możecie próbować uwolnić takich więźniów atakując bąbel, ale nie zawsze jest to dobra opcja. Teraz jest bardzo ważny moment, bo jestem oznaczony tą linią. Oczywiście mógłbym iść w kierunku filaru, ale podejrzewam, że kogoś bym tam zabił, więc wolałem iść sobie gdzieś tutaj pod ścianę. Zresztą widzieliście, że około 5 osób obok tego filaru się kręciło. Poza tym Hydra, jak widzicie, ma teraz tarczę. Co 90 sekund Hydra zyskuje tarczę. Ale nie to jest jej największym tutaj problemem. Nie to jest naszym największym problemem, może tak to powiem. Bo jeśli tej tarczy szybko nie zbijemy, Hydra będzie tworzyć coraz to nowe filary. No a każdy dodatkowy filar to dodatkowy bąbelek, który zadaje obrażenia o wysokości 15% maksymalnej liczby Legionu. Także widzicie tutaj, że no jest nieciekawie. Oczywiście 15% jeśli taki bąbelek dojdzie do Hydry, natomiast jeśli się rozbije o Legion, to ten Legion i pobliskie Legiony otrzymają obrażenia o wysokości 10% maksymalnej liczby jednostek w Legionie, ale policzmy sobie, że jest to potencjalnie minus 60% maksymalnej liczby jednostek w naszych Legionach. Dodajmy do tego to, że niektórzy byli już obici, no nie mogło się to dobrze skończyć. Jednak ostatecznym ciosem dla nas było to, że Hydra otrzymała tarczę. Na elitarnej wersji Hydra otrzymuje tarczę co minutę. W prawym górnym rogu macie timer, zobaczcie sobie, że równo 3:00 Hydra otrzymała tarczę. No a kolejna tarcza to kolejne filary, które będą już zabójcze. Tarczy już nie zbijemy, bo nie mamy zdrowych legionów. No a 9 filarów to 9 bąbelków po minimum 30 000 każdy. Także tutaj już nie było co z nas zbierać. Oczywiście za każdy pokonany legion Hydra odzyskuje zdrowie, dlatego jej pasek się trochę zapełnił. No niesamowity pek, zabrakło nam tak naprawdę jednej T5 zamiast T4. Pamiętajcie, że u nas nie każdy ma jeszcze jednostki T5 łuczników, raczej większość na całe szczęście już powoli przerzuca się na magów, więc mają jak już to T5 magów, niekoniecznie T5 łuczników. Nie wiem czy widzieliście, ale to nie są słowa rzucane na wiatr, bo w pewnym momencie zabrakło nam tylko 14 000 obrażeń. Także no jedna jednostka T5 zamiast T4 na pewno zrobiłaby ponad 14 000. Między innymi dlatego większość tych wielorybów nie ma problemów z behemotami, bo po prostu wystarczy sama siła, wystarczą jednostki T5. Moja Magrad wraca, więc na drugiej próbie mam tutaj jednostki T4, mam również Syndriona z Fregar, więc od siebie nie będę tutaj oczekiwał wysokich obrażeń. Mimo to nauczeni na błędach z przyszłości, już większość z nas wie co ten behemot może nam zrobić, więc nawet z jednostkami T4 powinno nam się udać ujarzmić tę bestię. Także zacznijmy nasze podejście numer 2, mamy jednego tanka, no i reszta tutaj DPS-ów, mamy również 2 awków. Miejmy nadzieję, że tym razem wszystko nam się uda, w każdym razie na razie nic się tutaj nie dzieje, każdy zadaje obrażenia tyle ile może. Mimo posiadania jednostek T4 przez chwilę byłem pierwszy w obrażeniach, teraz jestem na pozycji 6, co również jest bardzo, ale to bardzo wysokie. Bardzo wysoka lokata, więc widzicie, że nie mamy tutaj jeszcze wszyscy jednostek T5. Pierwsze bąbelki, no i zobaczmy, czy ktoś je zatrzyma. Jeden bąbelek zatrzymany, 2 bąbelki z góry zatrzymane. Niestety ten bąbelek z dołu dotarł do Hydry, no i widzieliście, że wszyscy w leżu otrzymali obrażenia. Tam jeszcze na górze leża widzicie taką wodę. Tej wody oczywiście również musicie unikać. Nie możecie w niej stać, bo będziecie otrzymywali co sekundę obrażenia o wysokości 1,5%. Bardzo śmiesznie tam został odcięty jeden gracz na górze właśnie tą wodą. Oczywiście mógłby sobie z niej wyjść, ale póki nie otrzymuje obrażeń, może sobie tam stać. Za chwilę Charybda powinna użyć specjalnego ataku, który tworzy właśnie białe linie. Oto i on. No i co ciekawe, osoba, która była tam odcięta, jest zaznaczona tą linią. Pamiętajcie, że filary możecie niszczyć właśnie za pomocą tych linii. No i ten filar z dołu powinien zostać zniszczony. Tak, jeden filar właśnie upadł. Szkoda, że tamte nie upadły, ale tam również była bardzo dobra próba zniszczenia tych filarów. Mniej filarów to mniej bąbelków to zdrowsze legiony, no a zdrowsze legiony to więcej obrażeń. Ja tutaj jeszcze niszczę, próbuję uwolnić naszego tanka.
ale mogłem tak naprawdę bić tego behemota, bo zaraz powinien upaść. Także wy w takich sytuacjach nie popełniajcie mojego błędu. W każdym razie w tym filmie to by było na tyle. Miejsce 22 z jednostkami T4, Syndrion Fregar. Także widzicie, że za dużo T5 jeszcze w naszym przymierzu nie mamy. Na pewno by to ułatwiło nam każde podejście pod behemoty. W każdym razie w tym filmie to by było na tyle. Ja będę się tu z wami żegnał, wiecie co robić, trzymajcie się, elo.